Lider, pośrednictwo ubezpieczeniowe, najlepsza ochrona od Beniamina. Polecam. Elektromobilność wspiera Evston, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. A gdzie Mietek jeździ? Mietek jeździ po bułki. Na razie dojechał najdalej do Włoch. Cześć, witam. Znowu dzisiaj Jan z Kawina, ale lecę szybciutko, bo się dzisiaj spóźniłem. No i popatrzcie, w końcu ktoś się zlitował. I mamy pierwszego Mercedesa na Zakopane teście. EQA niby najmniejszy model z tej serii, ale całkiem obszerne auto. No i ustawiłem się tu. Zobaczymy, ile miejsca jest z tyłu, jak duży to jest samochód. No i siedzę teraz sam za sobą w Mercedesie EQA i mam tutaj no niecałe 2 pięści wolnej przestrzeni, a nad głową trochę ponad 1 pięść wolnej przestrzeni, także nie ma źle. Więc tak, tutaj mamy na głębokość 75 cm. 75 cm na głębokość. Na szerokość to będzie tutaj około 100 cm. I do półeczki mamy centymetrów, no jakieś 40 parę. No i popatrzcie, jak się ładnie otwiera do góry. Niestety ktoś się tu nie postarał, bo miejsca dużo, aż echo tu jest. Natomiast Franka tutaj nie znajdziemy. Mamy dzisiaj Mietka w Mietku. I tutaj ciekawostka. Gościu wulkanizatora to powiedział Ci, że felgi są... Jest napisane Made in Poland na nich. Czyli polskie felgi. Patrzcie, jaki tu mamy patriotyczny Bateria samochód. jest w Jaworznie produkowana. O, to dzisiaj będzie trochę ciekawostek na Zakopane teście. Bardzo, bardzo dobrze. No i co? Mamy 74% w akumulatorze, wewnątrz ustawiony 20 stopni, pokazuje nam jeszcze 218 km zasięgu. No i co? Pokasujemy zegary i będziemy ruszać w stronę Zakopanego. Te same funkcje możemy z kierownicy, możemy z gładzika i możemy z ekranu. No idzie się pogubić, ale na pewno da się przyzwyczaić, jak ze wszystkim. Jak jesteśmy przy tych ładowarkach, to z tego co wiem, to Orlen z nikim nie chce współpracować. Jak Mercedes poradził sobie z tym problemem? Znaczy pokazuje, że ładowarka jest, ale nie pokazuje jaka moc, czy jest wolna, ale pokazuje, że jest. Że jest w tym miejscu ładowarka. Czyli wiemy, że z mercedesowskiej karty się nie naładujemy, nie mamy żadnych informacji, no bo Orlen utajnia te informacje, natomiast wiemy, że mamy taką opcję. Tak, jest. Jak będziemy jechać, na przykład będzie Orlenu, to będziemy widzieć po prostu ją na biało. Inaczej pokazuje ładowarki, które są dostępne z karty Mercedesa, a inaczej pokazuje ładowarki, które są niedostępne z karty Mercedesa. No i teraz tutaj nawigacja nam pokazuje, żebyśmy jechali prosto. Tak to wygląda. Ten ekran się pojawia, gdy mamy jakieś manewry. I po pierwszych kilometrach mamy 24,7 kWh. Jedyny system wspomagający, jak dojeżdżamy do krawędzi, to nas drży trochę i jakby informuje, że musimy zjechać, ale nie ingeruje, nie ma systemu ingerującego jakby w kierowanie samochodem. A z takich tutaj, nie wiem, udogodnień, podgrzewane fotele? Podgrzewane fotele są. Kierownicy pewnie nie jest, bo to jest samochód kupiony podemonstracyjny. Musiałem kupić w takim wyposażeniu, jakim był. Rekuperację tutaj mamy na łopatkach, że teraz mamy D, to jest standard. I mamy 2 minusy możemy zrobić, to nam dość zjedzie. Wyraźnie zwalnia. Taka mocna rekuperacja, bym powiedział. I jest też D+, że on teraz niczego, że on po prostu się toczy. No i bardzo dobrze. Ja uwielbiam, gdy auto się może luźno toczyć. A jakiś aktywny tempomat, coś takiego tutaj? Właśnie aktywnego tempomatu nie ma. Jest zwykły tempomat, ale nieaktywny. Aha. Dobra. Światła LEDowe zwykłe? LEDowe, automatyczne. Długie, krótkie też w automacie. Ale ktoś, kto konfigurował tutaj to auto, to dostanie ode mnie reprymendę. Czemu Wy nie konfigurujecie w tych Mercedesach aktywnego tempomatu? To jest któryś Mercedes za, no, tamten, którym poprzednio jeździłem, był za niemałe pieniądze i też nie ma aktywnego tempomatu. Aktywny a to tempomat czasami to jest bardzo pomaga. Bardzo by pomógł. Jestem kierowcą, to mówię, aktywny tempomat to jest jedyna rzecz, której mi tu naprawdę brakuje. To czego to się, Mietku, zaczęło? Skąd taki pomysł, żeby elektryk? Znaczy, początkowo jak zmieniałem auto, chciałem auto z automatyczną skrzynią biegów. Nie myślałem o elektryku, ale jestem człowiekiem, który lubi nowości. No i się człowiek naoglądał w internetach różnych rzeczy i pojechałem do jednego salonu, do drugiego. Kiję dostałem na przykład na cały weekend, na dzień dobry, żeby pojeździć sobie tym autem. I tu w prawo. Jakby auto
spełniło moje oczekiwania pod tym względem, że jak ja dojeżdżam do pracy, że wystarczyło mi jedno ładowanie jakby i stwierdziłem, a czemu nie? To ile masz do pracy kilometrów? Do pracy około 400 km, O, no to dość. ale jeżdżę raz na 2 tygodnie do pracy, więc... Ale już byliśmy, no mamy już 40 000 przejechane autem jako my i wszyscy są zadowoleni. Jakby nikt nie odczuwa tego, że trzeba to ładować. Jakby jak na różnych forach opowiadam, jakby wychodzę po takiej trasie, na przykład jak z Poznania z Zakwanego 500 km ponad, wychodzę mniej zmęczony, bo autem benzynowym jakby staramy się, a jeszcze 10 km, a jeszcze pojadę, a tu stajemy, kawusia, odpoczyneczek, nawet może być drzemka i lecimy dalej. Tutaj no, auto elektryczne wymusza te przerwy, które generalnie są wskazane, ale Tak. jakoś ciężko się samemu do nich zmusić, Tak, nie? tak. I dzięki temu jakby dojeżdżam na miejsce i nie jestem w ogóle zmęczony trasą, bo zrobiłem tyle odpoczynków, jakby, które mi pasowały. Jakby w ogóle mi nie przeszkadza jazda elektrycznym autem. No trzeba się na pewno do tego przyzwyczaić, ale no, niektórzy nie mogą w to uwierzyć. To jest generalnie dobra zmiana dla większości użytkowników. Przynajmniej ja się z takimi opiniami spotykam, nie? Jest zdrowsza ta jazda. Jeśli wyjeżdżamy już, a wiadomo, że nie wyjeżdżamy codziennie na wakacje czy na coś, dojeżdżamy do miejsca mniej zmęczeni, tacy wypoczęci. A możemy też przyspieszyć czy coś, no nie ma problemu. No jeździ się tym fajnie i tutaj tak znowu pierwsze moje wrażenia po chwili. Jest stosunkowo cicho, jest dość komfortowo. Jak na taki mały samochodzik, to robi wrażenie, jakbyśmy jechali jednak troszkę większym. Przynajmniej takie jest moje odczucie. No też nam szumią Pierwsze. zimowe opony, nie? Bardziej. No i mamy dzisiaj mokry asfalt. Jak jest mokry asfalt, zawsze jest głośniej, jak deszcz pada. To powiedz mi, gdzie najdalej byłeś? Bo już widzę, że troszkę tych kilometrów masz. Kiedy auto w ogóle odebrałeś? Ile nim Odebrałem w grudniu 2021. Auto jest demonstracyjne, więc ono pół roku musiało jakby odbyć już w salonie swojego życia. Najdalej obecnie byłem we Włoszech na nartach. jeździsz? O, to dość daleko. 1450 km samej trasy. To dosyć mocno w góry. Mhm. Samej jazda zajęła 14,5 godziny. Ładowań było 6 po drodze. Zajęły 3 godziny dodatkowe. Ale mogliśmy się krócej ładować, ale jakby to też nam, że się gdzieś przespaliśmy czy coś i jakby to ładowarka nas, my ładowarkę trzymaliśmy, a nie ona nas jakby. No to mam dokładnie takie samo doświadczenie, że można trasę zrobić szybciej, można się krócej ładować, ale jak jem, to nie ładuje się do 80%, tylko ładuje się, aż zjem. Tak, no jakby, no ja jestem fanem Ionity, bo bardzo dobrze te ładowarki działają i tak na zachodzie ładowarka Ionity jest mniej więcej co 170 km jedna od drugiej. Więc można cuda robić samochodem, bo prąd zawsze starczy. Jakie stawki na Ionity masz przy tej mercedesowskiej karcie? Złoty 40. A generalnie tak w całej Europie podobnie, czy... To muszę wchodzić, na przykład Aha. w Niemczech mam 27 eurocentów, w Austrii jest 29 eurocentów. Czyli pi razy drzwi to jest ta stawka. Mniej więcej jest ta stawka. I tutaj masz chyba przez rok taki abonament gratisowy, tak? No tu już nie mam abonamentu gratisowego, teraz mam 60 zł miesięcznie abonament. A, czyli żeby utrzymać tą stawkę, musisz 6 dych co miesiąc Tak, tam ale na przykład przelać. wszystkie ładowania szybkie, łącznie z Greenwayem, obojętnie czy będzie 50, 100 czy 150, złoty 80 mam na Greenwayu. A, no to też bardzo fajna stawka, no bo przypomnij mi, jak coś nie ma żadnego abonamentu i żadnego rabatu, to teraz to jest prawie 3 zł, nie? No, więc jakby, żeby nie płacić 2 abonamentów, bo płaciłem i w Greenwayu, i w Mercedesie, stwierdziłem, że jakby mercedesowski abonament mi w zupełności wystarczy i mam dobre ceny jakby. No fajna opcja, fajna opcja. Jeszcze tutaj podpowiem, że jak ktoś no, nie ma żadnych abonamentów, nie chce mieć abonamentów, no to wystarczy zainstalować aplikację EV Klubu i tam mamy 30% rabat na Greenwaya. No to wychodzi wtedy koło 2 zł pi razy drzwi. Natomiast no, jak Ty masz złote 80 i tak musisz ten abonament mieć, jeśli chcesz z tego Ionity korzystać, Tak. no bo tak miałbyś 3,50 to bez sensu, nie? No to myślę, że całkiem dobra stawka. 60 zł to jest chyba jedna z niższych stawek, jeśli chodzi o marki motoryzacyjne. Bo było 95 zł Aha. i teraz schodzi abonament na 60 zł.
No to fajnie, to dobra informacja. Nie wiem, ile u mnie w kij kosztuje, ale też się przymierzam do tego Ionity, no bo pomału mam już dość tego kombinowania, szukania różnych tych aplikacji, ładowarek, jakoś tak. Kiedyś mnie to cieszyło, teraz mnie już to już trochę męczy. A tak to No zrobię Ionity sobie jest to Ionity. bardzo dobrą ładowarką, bardzo szybko się wkręca na maksymalny ten i długo trzyma na maksymalnym mocy ładowania. No to jest, tam jest nawet kabel chłodzony glikolem, tak? Dlatego ten kabel Ionity jest taki sztywny i on drży podczas ładowania, bo tam glikol płynie i chłodzi. Wiedziałem, że jest chłodzony, nie wiedziałem, że glikolem, no ale w sumie Jest. musi być glikolem, bo żeby im to w zimie nie zamarzało, nie? Tak. No to cenna informacja. Powiedz mi, udało Cię całą tą trasę zrobić na Ionity, czy musiałeś tam się posiłkować czymś? Nie, całą trasę na Czyli Ionity zrobiłem. całe narty 1400 km, Tak. wszystko na Ionity. Jedynie później już w samym Bormio jakby używałem ładowarek takich 70 przy stokach. A jak się już tam poruszałem na miejscu, bo tam No tak. jednak w nocy było minus 16, a w dzień minus 12. O, to tak dość trafiłeś w duże mrozy. Tak, ale samochód, no można go z aplikacji ustawić, że o tej godzinie ma być ta temperatura w samochodzie, on go się nagrzeje, wsiadam, jakby wielkiej jakby tutaj utraty nie widzę na tym, jakby spokojnie tam się poruszałem po tym. Miałem obok Czecha dieslem, stał 2 dni na tym minus i niestety już nie odpalił tego samochodu, laweta go zabrała stamtąd. No tak to jest, że niektórzy się martwią elektryki zimą, a wychodzi na to, że w realu to elektryki sobie zimą radzą najlepiej. No oczywiście, że mamy mniej zasięgu trochę, ale to też zależy od samochodu. A powiedz mi, jak tak go wymroziłeś ostro i potem miałeś pierwsze ładowanie na Ionity, to jakoś on sobie podgrzał baterię, miałeś pełną moc? To Jaka była właśnie sytuacja? w Mercedesie bardzo trudno się dowiedzieć, jak co on robi, tak? Jakby na stronie Mercedesa bardzo ciężko znaleźć w ogóle pojemność baterii i takie rzeczy. Oni to jakby pomijają w ogóle na stronach. Masz jeździć, nie interesować się. Tak, jakby jak rozmawiałem w salonie jakby w Poznaniu, to pan powiedział, to my jesteśmy od tego, żeby dbać o tą baterię, bo jak ona się popsuje, to my będziemy musieli ją wymienić na nasz koszt. Więc ty się nie martw, my to wszystko za ciebie zrobimy. I rzeczywiście Taka filozofia. samochód jest w większości ładowań ma ładowania z szybkich ładowarek. Przerwę Ci tylko na momencik, bo mamy Myślenicę i w Myślenicach faktycznie jest tutaj ta sieć ładowania, która się nie chce zjednoczyć z innymi. Jest na biało, nic o niej nie wiemy, ale wiemy, że jest. Czyli mamy tutaj Orlen, a w Myślenicach sieć, tu jest stacja o mocy 100 kW, dająca 250 A. Przypomnę, napięcie pakietu razy ampery daje moc ładowania. Niekoniecznie tyle, co jest maksymalnie podane w kilowatach. A my zużycie mamy w Myślenicach jak na ten moment 24,2 kWh. Pokazuje nam na ten moment, że 37% dowieziemy. To z jakimi mocami się na tym Ionity ładowałeś? Minimalnie, maksymalnie? Jak to wyglądało? Znaczy maksymalna katalogowa jest 110, ale udało mi się na Ionity do 113 dojść. A minimalnie, jak tak pierwsze ładowanie na tych mrozach? No to tak doszedł tylko do około 80 kW, jakby więcej nie chciał podać jakby prądu nam. To on sobie jakby decyduje, jak ten prąd dostaje, tak? Co my tu w ogóle mamy za wersję? Ile to ma koni mechanicznych, jaką To tą jest baterię? EQA 250, czyli taka podstawowa wersja, bo jest jeszcze 300. Jest 190 parę koni i bateria ma 66,5. Tylko nie wiem, czy netto, brutto, bo tu w Mercedesie nie jestem w stanie jakby tego się dowiedzieć. To jest tajemnica. Czyli jaki masz tu typowy zasięg? Bo tak mi wychodzi z dzisiejszego zużycia tu około 20, że to tam jakieś 250 km, tak? Tak, 250, 300 przy takiej jeździe. Ja tak jeżdżę autostradą 120, 130, to tak do 300 km jestem w stanie dociągnąć jakby, ale no ładowarki są tak blisko siebie, że mi się nie chce tak daleko jechać, jakby ładuję sobie kiedy mi pasuje, tak? Kiedy się potrzebuję zatrzymać jakby. No to trzeba też zaznaczyć, że jeździsz trasami, gdzie są tak ładowarki, bo Tak. niestety są w Polsce takie trasy, że robi się nie tak wesoło. No powiem szczerze, że jak mam z Zachodem jakby duże porównanie, ładowarki te co u nas 50 kW stojące na autostradzie, tu koledzy wysyłałem zdjęcia, jak jechałem do Włoch,
była zarzucona śniegiem, nikt jej nie odgarnął. Ona tam stoi jak taki biedny, zapomniany nasz tam jakiś przyjaciel. A większość ładowarek już przy autostradach, bo mówimy o autostradach, to 100, 150, nie ma już mniejszych. Już jakby w miastach to są cały czas 22 i tak dalej, no bo tam nie trzeba, nie? Tam nie trzeba, ale na autostradach 150 to jest i nie ma dzielenia mocy, nie ma czegoś takiego. Są dwa kable, wychodzą na przykład z EBV, jak byłem w Niemczech i podłączyłem się i podjeżdża człowiek, mówię, o Jezus, zabierze mi, nic nie zabrał. Szło dalej. Tam po prostu jest, nie wiem, jakiś, jak ja bardzo dużo... Więcej prądu mają. Jest na przykład stoi 6 Ionity, Aha. a po drugiej stronie stoi 8 superchargerów. Na tej samej stacji benzynowej. No i to jest coś, co powinni nasi brać przykład z zachodu. Stacje pojedyncze na dzień dzisiejszy uważam, że to jest porażka. Nie wiem, jak Tak. jest Twoje zdanie, ale to tak już nie może wyglądać. Ja podejrzewam, no bo wiadomo, że stację się musi, ktoś, kto ma stację, musi zarabiać na niej, tak? No to nie jest charytatywna działalność, ale podejrzewam, że ma problem z podłączeniem mocy, tak? Że nie ma kabli. Problemów jest wiele, a ten jest na pewno główny. Że nawet jakby chciał postawić 5 słupków, to mu energetyka, czy tam kto tam w danym rejonie obsługuje, powie, no ale nie ma takiej możliwości. Nie mamy takiego prądu, żeby panu podać. No, niestety jeszcze jest coś takiego, co też trzeba zauważyć, że mamy w Polsce takie pokomunistyczne stopnie zasilania. Jak jesteś takim dużym odbiorcą, to po prostu mogą Ci kazać tą moc ścinać w godzinach szczytu. I to jest coś, co na przykład się dzieje w kątach wrocławskich. Wszystko fajnie, jak przyjedziesz w godzinach szczytu, to te wszystkie ładowarki są obcięte, bo no, takie mamy prawo energetyczne w Polsce. No i takich problemów mamy wiele. Ale jak problemy są od tego, żeby rozwiązywać. No mam nadzieję, że kiedyś coś się tak troszkę szybciej zacznie zmieniać. Na przykład Ionity na świecku zaczęli od 2 słupków, już stoją 4. No, Już także powiększyli na 4. No tutaj na tej trasie z Poznania to pod Opolem Ionity niestety stoi i stoi. Jest coming soon i coming soon. Jakby niebawem. Takich lokalizacji coming soon mamy w Polsce no niestety bardzo, bardzo wiele. Jakby w Poznaniu teraz, jak się na Plaksherze patrzy, to Lidl zaczyna budować chyba z 7 czy 8 ładowarek w samym Poznaniu. One, no, ja jestem zdania, że powinny być chociaż trochę płatne, bo niestety pod darmowymi ładowarkami to jest w ogóle temat Na film, co Tak. się tam dzieje. że tak powiem, ludzie w ogóle nie szanują tej ładowarki, bo jest za darmo, tak? Jakby nie szanują innych, którzy chcieliby z tej ładowarki skorzystać, bo jest za darmo. A jakby chociaż złotówkę musieli zapłacić, to już by inaczej do tego podchodzili. Ja chciałem tutaj taki temat poruszyć, temat przez widza podesłany, żeby nie być elektroegoistą. Tak. Co jest według mnie elektroegoizmem? Na przykład ładowanie się do 100% na bezpłatnej ładowarce. Gdy nie jest mi to potrzebne. Jakby. No wiadomo, jeśli ktoś ma auto z małym zasięgiem i żeby gdzieś dalej dojechać musi do 100%, to jest trochę inny temat. Natomiast ja widzę auta, które, no tak jak moja Kia, no, na tej bezpłatnej ładowarce w godzinę naładuje się, bo to jest 50 tylko, naładuje się do 80%, a potem kolejne 20% dobija kolejną godzinę. No to gdybym tam stał tą kolejną godzinę, no to powiem szczerze, no nie jest to fajne, nie? Ale też w danej chwili nie potrzebujesz tego prądu Tak, tyle, to nic nie zmieni, nie? ale bo jest za darmo, dlatego stoisz. Tak. A jakby było płatne, to byś 80 powiedział, dobra, starczy mi, bo nie potrzebuję więcej. Bo ja rozumiem, jak ktoś jedzie w trasy i chce mieć, to są takie sytuacje, ale tak jak jeździsz po mieście, to To nie ma znaczenia. ładuje nie? się przy okazji, tak? Tu tam trochę podładuje, tam trochę podładuje i jakoś to się kula, tak? No Powiem dokładnie. szczerze, jak ja wejdę z moją drugą połową do Ikei w Poznaniu, tak, ja tam podłączę po 22, tam co jest przy Ikei, to mi w zupełności wystarczy, bo do Ikei się nie wchodzi na 5 minut, tak? No dokładnie. Powiedz mi tutaj, jaka jest ładowarka pokładowa, za jaką mocą 11. ładujesz? Czyli powiedz mi, jak to na co dzień ładujesz? Gdzie się ładujesz na co dzień? No ja mieszkam w kamienicy, więc jakby nie mam ani paneli, ani nic. 98% jest ładowane na stacjach szybkiego ładowania. To jest samochód jedyny w rodzinie. On musi jeździć.
i jest ładowany tam, gdzie akurat stanie i jest potrzeba. Czyli to kolejny przykład, że wcale nie trzeba mieć domu, jak to niektórzy piszą w komentarzach, trzeba mieć dom za 1 000 000 złotych, żeby kupić elektryka. Nie. Niekoniecznie. Czasami z domu jedynie, jak tak przyjeżdżam na 80% pod dom, to czasami podepnę pod 220, żeby sobie tak dopukał, że tak powiem. Podciągnąć Tak, na trasę. ale coraz rzadziej to robię, powiem szczerze. Mam nocną taryfę, jeszcze są te limity, to jeszcze jakby nie wiadomo jak się zmieszczę, ale robię to, ale niekoniecznie. Jakby i tak jazda Czyli jest ładujesz tańsza. przy okazji. Tak, jakby Przy nauczyłem się, okazji zakupu w Ikei, to już Tak. wiemy, a jeszcze jakieś masz inne patenty? no jakby jak jadę na przykład do sklepu w centrach handlowych czy gdzieś, to po prostu podłączam. Na przykład, nie wiem, jestem gdzieś, idę do McDonalda, jadę albo gdzieś i jest w centrum handlowym ładowarka, to podpinam i idę tam 20 metrów dalej, żeby pójść sobie gdzieś tam, no jakby mówię, jak jestem gdzieś, to ładuję. No wiadomo, jak jadę w jakąś trasę, to pojadę specjalnie go naładować, ale tak, nawet jak czasami już jadę w trasę, to wyruszam z 60% czy coś i jakby nie przejmuję się tym, Czyli że tak na luźno podchodzisz do tematu. No i to w sumie Tak. chyba najlepsza metoda, nie? jakby jestem człowiekiem, który nie szuka problemów, gdzie ich nie ma. Na siłę. Jakby na siłę nie można szukać problemów, musimy ułatwiać sobie życie, tak? Jak Ci wygodnie, tak robisz. Jakby na początku jazdy, jak pierwszy raz kupiłem, to człowiek tak patrzył na te kilometry, na te procenty. Teraz po prostu jadę. Gdzieś się zawsze jakaś ładowarka znajdzie. Na szczęście już mamy takie czasy, że tych ładowarek generalnie jest dużo, nie? No nie jest ta, coraz to lepiej. inna, nie tamto, Ale no, tu. No, im będziemy mieć więcej samochodów, tym więcej będziemy mieć ładowarek, tak? No bo jakby Biznes też się musi spinać. jakby biznes zobaczą, że no oni widzą tą ładowarkę, tak? Patrzą, ile jest obciążenia, jak widzą, że cały czas jest, jakby chodzi ta ładowarka, no to postawmy tam drugą, żeby zarobić więcej, tak? No. I dzięki temu my mamy a jakby dostawcy też mają. Na przykład w Poznaniu w centrum jest problem z ładowarkami, bo jak postawił teraz poznański jakiś producent ładowarek, czy coś takiego jest, postawił w centrum miasta, to wszystkie komentarze, co są na miejskich stronach, to są pytania, że zaraz ci się przyczepi konserwator zabytków, dlaczego ona tam stoi. Że jakby miejski konserwator zabytków powie, nie, ona tam nie może stać. No, generalnie problemy z autami elektrycznymi mają ci, którzy nimi nie jeżdżą i nie używają. Ci mają najwięcej problemów. Powiem szczerze, że jak zacząłem nim jeździć, to jakby ja już w ogóle przestaję myśleć o ładowaniu, o czymś. Jakby Mercedes sam nie zawoła na ładowarkę. Jakby. No fajnie jest ten system. A, mówiłeś jeszcze, że gdybyś miał nie dojechać do celu, to on ci będzie tam bardzo męczył, żebyś zjechał, tak? Tak, jeśli będziemy, tu jest taka rzecz, której nie mogę przedstawić, że jakby tu nam się pojawiło 9%, poniżej 10%, Mówimy to o on pojemności na dojeździe, na tak? dojeździe. Mhm. On ma tak zaprogramowany ten swój system, że muszę mieć 10% według niego, jak dojeżdżam na miejsce. To jest minimalna taka. Mhm. Jeśli byśmy teraz przydusili, by się pokazało tu 9%, to on by natychmiast przeliczył nam trasę i pokazał, podjedź tam, stań tam na 10 minut i za 10 minut jedź. I starczy. I on jakby podpowiada, na przykład nam podpowiada, że do 86% wystarczy naładować, żebyś dojechał tam, gdzie ja ci zaplanowałem i ładuję. I nie muszę ja się zastanawiać, bo też mi na telefon przychodzi powiadomienie, możesz już jechać. I często właśnie jest tak, że jesteśmy w trakcie jakiegoś jedzenia czy czegoś, a Mercedes przychodzi wiadomość, możemy już jechać. A my mówimy, nie chcemy jeszcze jechać. No dobrze, że jeszcze wiesz, jak zobaczysz, że ty chcesz przejechać na 5%, to nie wyrwie kierownicy, tylko Nie. możesz jechać tam, gdzie chcesz. Tak, tylko że na przykład odpowie, jak już on nas zrzucać będzie całą siłą na te ładowarki i my nadal będziemy je omijać, to w pewnym momencie pojawi się tu informacja, że on nie jest w stanie nam wyliczyć trasy z ładowarkami. I Podda się. powie, sorry, musisz sobie już radzić sam. To miałeś kiedyś lawetę albo coś takiego? Nie miałem. No i popatrzcie, no kurczę, chyba 70 któryś Zakopane test, jakoś ciągle nie mogę doczekać się lawety, nie? Jakby
Mówię, mój syn jakby już cały czas, jak ja do niego dzwonię, mówi, kurczę, no znowu masz 6 km, zjedź do zera. Ja chcę, żeby stanął. Jakby mówię, też oglądałem pewien test Anglika, co robił ileś samochodów, wziął chyba z 5 samochodów i wyjechał nimi do zera, łącznie z Teslą, Mercedesem. Jak Mercedes już mu w końcu stanął, to Mercedes sam sobie zawołał pomoc drogową. Że on był zaskoczony, jest na tym filmie, Aha. że oni stoją, mówią o tym Mercedesie, że się dokulał najdalej, ten EQS. Patrzę, a tu przyjeżdża pomoc drogowa. Przyjechali z agregatem, żeby go podładować, żeby go nie brać na lawetę, żeby on dojechał do ładowarki. Nie? Bo tutaj mamy... A mamy tu u góry Tu mamy, SOS, tutaj tak? mamy, to jest serwis Mercedesa, Aha. a dopiero tutaj mamy SOS. I jakby, jak ja mam kierować samochodem, to ja mam jakby mieć nad nim kontrolę. No zdecydowanie auto musi być dobrane do potrzeb. No, Tak. dla jednego jazda bez autopilota to nie jazda, a drugi jak całe życie przejeździł, no to wręcz by się męczył z tym autopilotem. No bo to trzeba się strasznie przestawić do tego, że ktoś kieruje. No to jak na parkingach, to trudno nie chwycić kierownicy, jak on parkuje samochód sam. Mhm. A powiedz mi, jak tu aktualizacje wyglądają? W jaki sposób tutaj ten system da się zaktualizować? Znaczy, jeśli jestem na serwisie, to mnie podłączą i zaktualizują, Mhm. a jeśli nie, on ma w fabryce włożoną kartę SIM Vodafonu Aha. i przez tą kartę Vodafonu on jest aktualizowany. Na przykład jak zbliża się przegląd, mam wybrany w aplikacji dany serwis, to ten serwis mi przysyła już kosztorys jakby mojego przeglądu na podstawie tego, co samochód zużył, Aha. że oni wszystko wiedzą o tym samochodzie. Ale to działa w całej Europie, rozumiem? Tak, mogę też akurat w Polsce z Vodafonem Plus mogę sobie tutaj wykupić ten, jak to się nazywa, pakiet internetu, mógłbym tutaj Netflixa oglądać na postojach. Aha. Bo jest normalnie przeglądarka. No i jak jedziemy w ciemnym, to jakby te oświetlenia Tak, ambientowe takie, może zdążę szybko pokazać, bo się tunel kończy. Tu mamy takie... robią, no jest to wrażenie, jak jedzie się w nocy, jest to fajne wrażenie i mamy całą paletę barw. Możemy od żółtej do czarnej prawie sobie włączyć, jaką nam się żywnie podoba. To ja to mówię, no takie niby nic, ale jak się jedzie, jest to przyjemne po prostu. Na dla pewno oka. Mercedes ma takie smaczki, tak Ci wejdę w słowo, przepraszam. Tak. Mam taki zły nawyk wchodzenia w słowo, Ale mi to nie przeszkadza. ale jakoś ciężko mi się go oduczyć. I zobaczymy, czy będzie dzisiaj widać Tatry. Na szczęście się wypogodziło, bo rano to w ogóle lało. Ale czy będą Tatry? Obstawiajcie w komentarzach. Ja ostatnio jechałem chyba BMW i4, gdzie nie było aktywnego tempomatu, ale właściciel mi powiedział, że to jedyne 3990 klikamy w aplikacji i za chwilę jest aktywny tempomat. Czy Mercedes też wpadł już na takie różne pomysły? No tak, mamy kamerę, która nam pomaga właśnie w nawigacji czy w czymkolwiek i jest do wykupienia około 960 zł to kosztuje, że tą kamerę możemy zrobić jako wideorejestrator, że będzie nam nagrywać ten jedyne 960 zł, zapłaćmy i nam to zdalnie uruchomią, nawet nie musimy wjeżdżać do serwisu. I możemy sobie nagrywać jak wideorejestratorem. Czyli jakiś pewnie musisz pendrive wsadzić, czy jakiś dysk do... Tak, jest tutaj, tu są 2 gniazda. A, to I zaraz nagram. jedno z tych gniazd jakby pod nie podłączam pendrive'a i mogę sobie nagrywać. Czas wypadku, więc musi być to gdzieś nagrywane. Istnieje możliwość przekazania policji nagrania z tej kamery, żeby nie dostanę ja, tylko dostanie policja nagranie z kamery, że co się stało z tym samochodem, bo jak ktoś mi go poszarpie, bo raz mi go znajomy poszarpał tak, żeby mi się włączył alarm, to przyszedł mi mail na skrzynkę: sprawdź samochód, możliwa kolizja. O! Tak. Jak z aplikacji otworzyłem teraz koledze drzwi, bo nie z kluczyka, tylko z aplikacji z Mercedesa, to dostałem maila pod tytułem: szanowny panie Mieczysławie, o tej godzinie i o tego i tego dnia otworzyliśmy z aplikacji panu samochód. Mam tego wiedział, maila, czy bo to- dzisiaj właśnie koledze otwierałem z aplikacji samochód. Co jeszcze możesz z aplikacji zrobić? Otwieranie samochodu z aplikacji jest w ogóle świetna sprawa, bo ja czasem gdzieś zostawię w hotelu, w pokoju kluczyki, idę po coś do auta zadowolony, szarpię za klamkę, kurde, nie mam kluczyków, a wtedy przypomniałem sobie, ale mam telefon, nie? I już po problemie. Z aplikacji wczoraj, jak zostawiliśmy auto na parkingu, zostawiłem uchyloną szybę. Spojrzałem w aplikację, uchylona szyba, zamknąłem ją z aplikacji. O!
że Mogę zaskoczyłeś. Ale niestety nie ma, że mogę wybrać szybę, tylko wszystkie jadą w dół albo wszystkie do góry. Z aplikacji. Otworzysz też możesz? Tak. Z aplikacji? Tak. Jak na przykład latem wiem, że samochód stoi na bezpiecznym miejscu i dojeżdżam sobie do niego i chcę, żeby się przewietrzył, bo no jest gorąco, to otwieram wszystkie 4 szyby i schodzą w dół. Mogę też sobie ustawić właśnie, że codziennie o 7 rano jadę, to o 7 rano ma być taka temperatura w samochodzie. Czy tam jednorazowo, na przykład dzisiaj jechaliśmy o tej godzinie i by było bardzo zimno, to bym ustawił, ma być 19 stopni w samochodzie i samochód sobie sam jakby zadecyduje, kiedy się włączyć, żeby było ciepło, tak? No, to są takie niepozorne funkcje, ale bardzo przyjemne i bardzo ułatwiające życie. Bardzo podobająca mi się funkcja, jeśli na mapie Google w telefonie znajdę sobie adres, no, gdziekolwiek chcemy jechać i mamy funkcję udostępnij, to mamy udostępnienie do Mercedesa i przychodzi nam tutaj wiadomość z telefonu i tylko klikam, nie muszę pisać adresu, tylko klikam, jedziemy. No to też fajne. No generalnie muszę tak powiedzieć, że bardzo się cieszę, że z Tobą pojechałem, bo Ty masz bardzo dużą wiedzę, a ostatnio coraz mniej jest ludzi, którzy tyle wiedzą na temat swoich samochodów, a to bardzo cenne, no bo... Jak kupuję samochód, muszę o nim wiedzieć prawie wszystko, żeby go kupić. No i bardzo dobrze. Jeśli ktoś tak ma, jak Mietek, to koniecznie wbijajcie na Zakopane Test, no bo od kogo się więcej dowiecie o samochodzie? Od użytkowników. Nawet jeśli ktoś testuje auto z parku, a nawet nim tydzień jeździ, to zazwyczaj wie ułamek tego, co Ty dzisiaj, nie? No bo Ty używasz tego auta już trochę czasu. Ponad rok. Ile w sumie przejechałeś przez ten rok? Mam około 42 000 kilometrów przejechane, bo 8 000 było na test. Ja go dostałem z licznikiem 8200. A teraz mamy 50 Popatrzcie, parę. po zewnętrznej wyprzedzamy na serpentynach i żadnych wrażeń to nie powoduje. Poza tym, że wrażenie, że się auto dobrze prowadzi. Nie ma żadnych tutaj przechyłów, uślizgów, jakichś tutaj nadsterowności, podsterowności. Nie wiem, jak jeździłeś gdzieś po Alpach, po serpentynach, jak oceniasz tutaj ten układ jezdny? Jestem zadowolony. Jakby bardzo mi się podoba właśnie to hamowanie tymi łopatkami, bo jestem w stanie wyhamować właściwie do zera, nie zużywając klocków hamulcowych. A on ma taki one pedal drive i się zatrzyma, czy nie zatrzyma do końca? Znaczy prawie się zatrzyma, niestety trzeba go dohamować. No jakby mówię, no bagażnik jest nie za wielki, ale na co dzień mi ten bagażnik starcza. Ja patrzę pod siebie, ja nie muszę mieć, nie wiem, trumny tam włożyć. A jak jadę w 4 osoby na wakacje, to boks na dach. 1 kW, gdzieś tak 1,5 kW, jak jechaliśmy na Mazury, nam wzrosło spalanie przez to, że miałem boks na dachu. I to nie jest musisz żaden... mieć chyba taki fajny dość boks? Mam z Norauto jeszcze taki... Powiem szczerze, że był kupowany, żeby był taniej, żeby się narty zmieściły, tak? Aha. Jakby, no, jestem poznaniakiem i będę poznaniakiem. To dobrze, żebyśmy, jak to mówią, złotówki nie znaleźli, bo powstanie najdłuższy na świecie Kabel. drut. Tak, drut mówią, nie? Jak się Krakus z poznaniakiem spotka. Tak, to mówią, że ze złotówki zrobią drut, nie? Ale ja podchodzę do tego jakby, o tak... Lajtowo. Tak. No i popatrzcie, ile tu jest możliwości personalizacji. Tu jest nawigacja, a tu są jeszcze wskazówki od nawigacji. A jeszcze możemy mieć nawigację tutaj na całym zegarze przed nami. No i jesteśmy w lewo Rdzawka, 800 metrów nad poziom morza. I na ten moment mamy 26,8 kWh na 100. Średnia to 70 na godzinę, 64 km za nami i 55 minut czas jazdy. A powiedz mi, jak jechałeś do Włoch, to generalnie auto samo Cię przeprowadziło przez te wszystkie Ionity, czy musiałeś cokolwiek samemu Nie, tam... samo. Czyli tutaj Samo. ustawiasz, że jedziesz na narty do Włoch, nic Cię nie interesuje? Tak, później ustawię jakąś trasę I on sam wymyślił, żeby wszystkie Ionity były? Nic nie musiałeś tam konfigurować? Czasami pokazuje coś śmieszne, że na początku omijał na przykład Ionity, jak na początku nim jeździłem, a kierował mnie na ładowarkę na przykład 22 kW, żebym stanął tam na pół godziny, ale później się już nauczył jakby, że jeżdżę tylko po szybkich ładowarkach i on wyznacza wtedy wszystkie szybkie. Może też jest jakieś aktualizacji, że... Może to jest jakaś aktualizacja, bo te aktualizacje tu przychodzą same z siebie, nie informuje mnie samochód o tym, że zaktualizował, jedynie w aplikacji w telefonie mogę odszukać tego dnia o tej godzinie weszła aplikacja.
Jeszcze taki temat fajny podjęliśmy. No generalnie ja byłem świadomy, że abonament Ionity zawsze trzeba kupić na rok, a ty mnie tu z błędu wyprowadziłeś, tak? Jak To znaczy, to nie jest... jest Ionity, tylko Mercedes. Aha. Mercedes Mi Charge to się nazywa. Aha. W Mercedesie, na każdym się to jakoś nazywa. I na przykład jeździsz w koło domu, masz fotowoltaikę, jeździsz za darmo sobie, czy tam ładujesz w pracy, czy coś, nie potrzebujesz abonamentu, to nie płacisz go i masz to wysokie stawki ładowania. A jedziesz na wakacje na przykład w lipcu, to w czerwcu ustawiasz, że od początku miesiąca masz najwyższy abonament i przez ten miesiąc, co jedziesz sobie na wakacje, masz te tanie stawki ładowania i po miesiącu zjeżdżasz z powrotem Ale czekaj, na bo najniższe. mówimy o stawkach na sieciach pozostałych, czy to też dotyczy Ionity? Bo wiem, To że jest tak, czasem było trochę... w Mercedesie jest rozgraniczenie, jest tak, ładowanie na AC za jedną kwotę, ładowanie szybkie DC, obojętnie jaka ładowarka, czy 50, 100, czy 150, nie ma tak jak w Greenway tych stopni cenowych. I trzeci jakby podpunkt to jest właśnie Ionity. I w każdym abonamencie te 3 jakby stopnie mają inne ceny. Ale jak uruchomisz ten na miesiąc abonament, to ten Ionity też ci spadnie do... Tak. No To jest petarda. To jest cały pakiet. To jest, mamy L, M i S. I L to jest ten największy. I jak zapłacę sobie ten największy, uruchomię, to mam Ionity teraz za złoty 40, od 1 marca chyba będzie złoty 80, niestety. Wszystkie ładowarki szybkie, obojętnie jakiej mocy, ze złoty 80, a złoty 15 za ładowarki te wolniejsze, te AC. I to jakby... To jest pakiet, tak? Wybieram sobie ten abonament, to mam taki pakiet. Wybieram ten, to mam taki. Fajna opcja, fajna opcja. No to jak to mówią, podróże kształcą. Ja dzisiaj się też wiele ciekawych rzeczy dowiedziałem. No jakby akurat pod tym względem to według mnie wychodzą naprzeciw jakby użytkownikowi, tak? Żeby... Znaczy ja uważam, że tak powinno być w każdym elektryku. Każdy elektryk powinien mieć stację ładowania wbudowane w nawigację. Każdy powinien sprawdzać, czy stacja jest zajęta, wolna i powinien mieć tak algorytm zrobiony, żeby nas prowadził po hubach ładowania głównie. No i żebyśmy tym jechali tak po prostu jak teraz Teslą. on myśli, nie? że stoimy na światłach i nam włączył obraz, żebyśmy widzieli światła. Że jak na przykład w słoneczny dzień mamy obrzony daszek, to on nam pokazuje i teraz przyspieszymy, to zgasło. Czyli gdybyśmy mieli nie widzieć świateł, to nam się pokażą na ekranie przed nami. No Tak. świetna funkcja, świetna funkcja. Kliknął tutaj Mietek na ładowarkę, do której zmierzamy. Mercedes wie, że mamy typ 2 i CCS. O Shademo nam nie mówi, no bo Shademo nas nie dotyczy. I mamy dostępne jedno i drugie złącze. I teraz popatrzcie. Od razu tutaj wiemy z nawigacji samochodu, że jak się podłączymy na AC, to będzie złoty 15. I to będzie 30 zł. Od 3 godziny. Aha, że od 3 godziny 30 zł na godzinę. Czyli żebyśmy tam za długo nie stali, nas informuje. A tutaj ładowanie DC to będzie złoty 80 za kWh, a od 45 minuty mamy 30 zł za godzinę stawkę. Koszt naładowania do 100% to będzie 60 zł 84 grosze. Czas ładowania około 44 minuty. No petarda. Tak powinno być w każdym aucie. Strasznie mi się to podoba. I tak jest ze wszystkimi ładowarkami dostępnymi na karcie Mercedesa. No bo generalnie jak ktoś nie jest jakimś fascynatem, pasjonatem, a ja pomału po 6 latach też już przestaję chyba być, bo mi się pomału nie chce tego wszystkiego robić, no to jestem pod wrażeniem tego systemu Mercedesa, że to po prostu auto robi wszystko za nas. No nas tylko informuje, co tam będzie się działo, ile to będzie trwało. No kurczę, tak powinno być w każdym elektryku, zdecydowanie. Taką elektromobilność będzie dużo łatwiej wypromować, taką po prostu, teraz będę mówił masło maślane, po prostu prosto, nie? Tak, no. Nie bójmy się, że to jest jakieś wielkie komplikacje, tak? To jest po prostu mamy wsiąść, jechać i dojechać na miejsce, tak? A po to jakby kupujemy takie samochody, one są tak obłożone elektroniką, żeby one nam ułatwiały to życie. Dlaczego mają nam tego nie robić? Zdecydowanie. A te stacje przecież są cały czas online, no bo operatorzy są z nimi online, więc widocznie idzie to zrobić w ten sposób, No, tak? da się to zrobić. No chyba, że się jest państwową firmą, ale to już inny temat. Chyba dzisiaj będziemy wracać jakąś inną drogą, bo pomimo, że jest godzina jeszcze taka dość poranna, 10:34, to już do Krakowa stoi poważny korek w Nowym Targu.
Na szczęście my wyjechaliśmy dzisiaj dość wcześnie i do Zakopanego jak na razie jedziemy praktycznie bez korków. Jest ta ładowarka Elocity w Nowym Targu i tam też byśmy mogli podjechać się podładować. I jeszcze się dzisiaj ciekawostki dowiedziałem, że jakbyś na przykład zapomniał kluczyków, to możesz z kolejnej aplikacji udostępnić auto i bez kluczyków odjechać, tak? Tak, bo muszę rodziny. Kod jeszcze musi dostać kod, który jakby ustawiłem i można odjechać bez kluczyków. Otworzę mu samochód z aplikacji i udostępnię kod, wbiję sobie kod i jedzie. No. To takie pod car sharing pewnie przystosowanie, ale przy okazji można samemu z tego skorzystać, czy tam nie wiem... Jakby ta opcja się nazywa car sharing. Aha. Ona się nazywa opcja car sharingu, jakby jak w komputerze chcę ją zainstalować w samochodzie, bo to muszę wejść nie już aplikacji w telefonie, tylko muszę się zalogować do samochodu z komputera, z przeglądarki i tam muszę sobie to włączyć. Jedziemy dzisiaj w Tatry, ja tu widzę, że masz jakiś kłopot z nogą, a wiem, że byłeś na nartach. Jak ta historia wyglądała? Znaczy, to było na wysokości około 2800 metrów. Ostatni zjazd ostatniego dnia. No niestety się przewróciłem i jak wstawałem, usłyszałem taki charakterystyczny klik i jakby kolano się skończyło. Ale były też pozytywy tego wyjazdu, bo z tego co wiem, to byłeś przed sezonem, tak? Tak, akurat we Włoszech trafiłem, że na tych mogłem sobie po prostu z marszu wchodziłem w kolejkę. Żadnych, zero kolejek, zero. Na stoku, jak ja przychodziłem o 11 godzinie, to jeszcze miałem sztruks na stoku. Jeszcze się zdarzały trasy, na których wchodziłem na sztruks, tak? Petarda. Jakie są koszty takiego wyjazdu do Włoch? Jak Ci to na osobę wyszło? Jakby nie licząc kosztu dojazdu, sam pobyt, nocleg wyszło 1450 zł z ubezpieczeniem od osoby za 4 dni. I z karnetem? Z karnetem. Wszystko oprócz dojazdu, mówimy teraz. A jak liczyłeś, jak dojazd wyszedł? Dojazd wyszedł, wyliczyłem same szybkie ładowarki, które są... Włochy nam nabiły, bo we Włoszech ładowarki są strasznie drogie przy stokach. 50 eurocentów za kilowat. I to nam nabiło jakby do całej sumy wyjazdu kwotę 40 groszy za kilometr wyszło. Więc no to każdy może sobie wyliczyć. Ja to liczyłem po cenach benzyny z Poznania. Benzyny, nie diesla. Musiałbym mieć auto, które pali około 5 litrów na 100, żeby mieć tą samą kwotę do 0 do 0 jakby w wyjeździe. Więc no 40 groszy, 1400 km to już każdy chyba... Łatwo sobie przeliczy. Tak, bo to właśnie jadąc tutaj, tak to ja już tej ceny nie sprawdzam, ale jadąc tutaj specjalnie, to też koledzy się interesowali, specjalnie to wyliczyłem jakby. Ja wiem, że zawsze będzie taniej na chwilę obecną. To jest dla mnie wystarczająca informacja. I ciągle były komentarze, że tam jedźcie w 4 osoby, coś tam, bo tam niektórzy myślą, że to się nie da obciążonym elektrykiem jeździć. Więc da się. Dzisiaj jedziemy jeszcze oprócz Mietka, kierowcy, mamy Zbyszka i Karola na pokładzie. I powiedz mi, Zbyszku, jak ta jazda Twoim zdaniem przebiegła? No bo przyjechaliście z Poznania, dzisiaj znowu jedziemy. Jak takim elektrykiem się jeździ? No bo na co dzień nie jeździsz elektrykiem. Na co dzień ja akurat nie jeżdżę elektrykami. No tutaj kolega Mietek zaprosił nas na taki fajny wyjazd. Jesteśmy już od wczoraj tutaj w krainie Krakowa. W Małopolsce. W Małopolsce zmierzamy teraz do Zakopanego. Śniegu u nas co prawda nie widać, także fajne tutaj widoki mamy. No ale wracając do samochodu elektrycznego, naprawdę jestem pod wrażeniem, bo zawsze myślałem, że to jest auto typowo miejskie, a jednak tutaj Mercedes zmienia moje poglądy. Można nim jechać, tak jak żeśmy tutaj, jak rozmawialiście zresztą z Mieczysławem, można nim podróżować do Włoch, czyli można traktować go jako auto i miejskie, i pozamiejskie. A jak oceniasz komfort jazdy jako pasażer? Komfort jazdy jest bardzo fajny, jest to jeden z mniejszych Mercedesów, ale tutaj z tyłu naprawdę, Karolu, jesteśmy takimi trochę facetami dużymi i nie jest wcale źle, także w trójkę może by tu było niewygodnie, ale w dwójkę jest bardzo wygodnie. A jak Twoje wrażenia, Karolu, z tej przejażdżki wczorajszej, dzisiejszej? Jestem mile zaskoczony tym właśnie modelem samochodu. Na co dzień użytkuję Nissana Leafa, dojeżdżam do pracy 27 km, sprzedaję Citroeny. Pozdrawiam moich kolegów i koleżanki z pracy i najlepszego kierownika sprzedaży Marka. Muszę powiedzieć, że
Mam porównanie i do C4 elektrycznej, która jest bardzo komfortowa też, jeśli chodzi o zawieszenie. No to ulubione moje Stellantis, tak, na marginesie. Wiem o tym. Natomiast wiadomo, że Nissan to jest takie auto miejskie, jeżdżę nim dlatego też, że mnie praktycznie nic nie kosztuje jazda, bo mam fotowoltaikę i tutaj oszczędziłem około 10 000 złotych przez rok na samym paliwie. Na długi dystans jeszcze mam diesla C4 Picasso. Natomiast ten samochód udało mi się, którym jedziemy, prowadzić wczoraj przez ponad 200 km dzięki tutaj Mietkowi i muszę powiedzieć, że jestem mega zaskoczony tym samochodem. Bardzo jest wyciszony w środku i generalnie zawieszenie, tak jak Michał powiedziałeś, ono nie jest ani miękkie, ani sztywne. Jest bardzo komfortowe. Czuć troszeczkę ten może mniejszy rozstaw osi, ale no jest to auto miejskie. Chyba bardziej, natomiast jeśli chodzi o zasięg, to można nim jeździć wszędzie. A dzisiaj, żeby coś zmienić, to nie będzie w Poroninie, przy Leninie, tylko będzie w Poroninie na dworcu głównym. W Poroninie na dworcu głównym mamy 87 km, godzinę 27 i 24,1 kWh na 100. I zapomniałem, Mietku, bo ja to generalnie mam dobrą pamięć, tylko krótką, popytać Cię, ile to auto w ogóle kosztowało Cię? Jakie koszty są posiadania takiego Mercedesa? Jest to auto kupione w miarę trochę używane, bo to jest podemonstracyjne, więc jakby nie miałem możliwości wyboru rzeczy, że tutaj hak jest za 5000 zł. On tyle kosztuje, ale ja bym go nie kupił. Ale no 230 000 była cena wyjściowa dogadana. Około 2700 jest rata miesięczna tego auta. W ten sposób. A ubezpieczenie jak tu Ci wyszło? No ubezpieczenie mam z Autokasko. Autokasko tu nabija jakby to. Mamy 7000 zł. Ale jest bardzo rozbudowany, bo ja mam holowania do 1200 km, całą Europę, jakby pakiet serwisowy, no bo tu też leasing jakby wymaga pewnych rzeczy, tak? No tak, ubezpieczenie przy leasingu zawsze jest droższe, ale tutaj wejdę Ci w słowo, w przyszłym roku zadzwoń zawsze wcześniej do Beniamina, no bo powiem szczerze, że ja miałem też auto ubezpieczone raz u Beniamina, znaczy raz w leasingu, natomiast w kolejnym roku leasing mi powiedział drugie tyle, a Beniamin nie powiedział drugie tyle, więc w kolejnym roku przeniosłem się z ubezpieczeniem do Beniamina. Znaczy tu leasing nie zrobi mi problemu, jeśli będę chciał ubezpieczyć sobie gdzieś tam. Ale to różnie z leasingami bywa, więc uczulamy na ten. Mercedes tylko wtedy wymaga ode mnie, żebym ja im przesłał jakby polisę do zaakceptowania. Jak oni ją zaakceptują, a jeśli ich wszystkie wymagania zostaną jakby ujęte, takie jak na przykład 100% z powrotem wartości auta po wypadku, jakby dojście i tak dalej, to jakby Mercedes nie powinno być problemu. Nie jest jakby bardzo problematyczny. Na przykład Mercedes też mnie zaskoczył jakby, bo żeby zrobić tam darmową przejazd przez Czechy, to Czesi żądają karty pojazdu. Jak zadzwoniłem do leasingu, to pani w leasingu mówi, ale wie pan, no my nie udostępniamy karty pojazdu, no bo pan nie jest właścicielem. Ale jak wytłumaczyłem pani, że niech mi tylko wyśle skan strony, nawet może na nim napisać na środku, że to jest kopia, skan, cokolwiek, ale ja muszę to do Czech wysłać do Ministerstwa Czeskiego, bo nie dostanę zwolnienia z opłat drogowych. To w ciągu 2 godzin miałem na mailu. Czyli nawet tak starają się. No to trzeba takie rzeczy mówić i chwalić, no bo... Tak, no bo oni by mogli powiedzieć nie i koniec, tak? Znaczy jak ja to uruchamiałem, to już mi się udało bez karty pojazdu. Natomiast jakoś tak dość z tymi Czechami ciężko mi było, bo ja do nich pisałem po angielsku, oni mi odpisywali ciągle po czesku. No oczywiście translatory są, więc jakoś tam sobie poradziłem. W sumie to nie wiem, co ode mnie chcieli, ale jak 4. raz już napisałem, to chyba tam klepnęli, że dobra, już dajmy mu spokój. To znaczy jak ja też udało. 3 razy robiłem i za drugim razem w końcu do nich napisałem, jaki ja błąd popełniam, że nie może przejść i przysłali mi, że tam coś źle kliknąłem jakby, bo ja jestem osobą prywatną, nie jestem przedsiębiorcą jakby. A właśnie, nie zadałem standardowego pytania, jeśli możesz oczywiście, to czym się zajmujesz na co dzień? No jestem jakby dla elektryków to już w ogóle jest jakby, jestem jednym z czarnych owiec jakby drogi, jestem kierowcą tira pod takiego. Czyli kierowca zawodowy. Tak, kierowca zawodowy, jakby moje życie polega na jeżdżeniu samochodem. Też nie ma tych takich gumek, tylko są fajne. Klapeczki są bardzo fajne, to mi się bardzo podoba.
Ostatnio jechałem BMW i teraz tak, dobrze jest tą wtyczkę tam dobrze ulokować, przytrzymać i teraz podchodzimy do stacji, przykładamy kartę. Teraz nam się zapali cały Mercedes na zielono. O, Jakoś stacja ruszy. i teraz jeśli kabel jest dobrze wsadzony, to wystartuje, jak nie, to trzeba będzie go dopchnąć. Chyba się udało, za pierwszym razem. No i popatrzcie, 37% w akumulatorze. No i zaczynamy tutaj ładowanie w tym momencie z mocą 40 prawie 6 kW. No i co nam pokazuje? Auto pokazuje nam 100% za godzinkę. Tak to tu wygląda. I co my tu mamy? 24,8 kWh, 93% jazda, ogrzewanie 2%, inne odbiorniki 5%. Auto nam pokazuje od rozruchu 95 km i godzinę 45. Jeszcze mamy cenę 1400 zł, kamera teraz 982 zł, pakiet nawigacji 64 zł, pakiet guard 720 zł, in-car office 8,90. Tutaj mamy taki gładzik, ale żeby nam ręka nie goniła, to mamy wygodną podpórkę. Co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj podłokietnik, mamy tutaj 2 razy USB typ C, podłokietnik dość duży. Tutaj taki uchwyt na telefon. Tutaj butelka duża się mieści. Także no tak fajnie ergonomicznie to auto zrobione. Schowek takich średnich rozmiarów. No i co? Z tyłu podłokietnik też z uchwytami na napoje. Jeśli chodzi o taką ergonomię, to fajnie to Mercedes wymyślił. A tutaj wyjechał nam hak. A tu mamy jeszcze zamykanie klapy i zamykanie całego samochodu. No i właśnie przed minutką dosłownie zakończyło nam się ładowanie. Mietek wysłał wiadomość. Jak jedliśmy śniadanko z punktem, gdzie jedziemy. Teraz 2 kliknięcia i powinniśmy mieć przeliczoną trasę z powrotem do Skawiny. No i pokazuje nam 104 km, że będziemy na 14,52 na 76% i mamy 41 minut jazdy w korku. Zobaczymy, którędy on to wymyślił, jak to tu działa. Ekranik działa dość fajnie, natomiast troszeczkę momentami mu brakuje płynności, zresztą tak jak widzicie. No chcę, żebyśmy tu objeżdżali Nowy Targ, więc całkiem niezły pomysł. No ale jest 12, a on myśli, że będziemy na 14 tam sporo. Na 14,53 ja myślę, że da się przejechać w 2 godziny. Także pojedziemy jednak po mojemu, pojedziemy na Czarny Dunajec. No i co? Chwila, moment nieuwagi, śniadanko zjedzone i w akumulatorze mamy 100%. No i postanowiłem schować kurtkę. No i to robimy klasyczny ruch nogą. Jest tutaj kick sensor. No i bagażnik otworzony. Takie rzeczy mi się bardzo podobają. I tak samo da się go zamknąć. 40, 20, 40 możemy poskładać fotel. No petarda. Musimy chwilę zaczekać. Patrzcie, ile Mietek ma do domu. 550, prawie 5 km. No i popatrzcie, teraz mamy wyznaczony Poznań. I on tutaj nam do Poznania wymyślił 2 ładowania, z tego co widzę, tak? A, masz nawet na mapce obok. Aha, no i tutaj nam pokazuje faktycznie. Tutaj mamy w okolicach Katowic, tu mamy we Wrocławiu, jesteśmy w Poznaniu. No i tyle. Widzisz, jakby mapka nam pokazuje zasięg tutaj, że to ładowanie, to on jakby już na zapas mówi, Dobra, zjedź i tam, tu chociaż przyjedziemy nie na musisz. 37%, a tu przyjedziemy Tak. na 18%. No i na przykład sobie na to ładowanie klikniemy i teraz możemy zobaczyć, co to za jest. Rekomenduje nam do 90%. No tak nam tutaj to wymyślił. Pokazuje, że to jest 200 ładowarka, jakaś tu 150, 50. Generalnie pokazuje, że 4 z 5 są teraz dostępne. Kurczę, strasznie mi się I to nawet podoba. pokazuje nam, że tylko jedna 150, a 200 jest cała wolna, że to 150 jest zajęta. Która jest zajęta? Fajnie, fajnie. Bardzo fajnie to pokazuje. No i ceny oczywiście. Kurczę, tak powinno być w każdym aucie. No już nie ma ceny do 100%, bo tu się nie ładujemy do 100%, więc nam nie pokazuje, ale cenę za kilowat pokazuje. No fajne. Bardzo fajnie to zrobione. I nie musimy oczywiście z tej, jakby, tu mamy to wszystko i tu już jest czas dojazdu. Z ładowaniami, ze wszystkim na 22 byłbyś w domu, jakbyś teraz wyruszył. Tak. No i 52 No ale- minuty w korku. Właśnie. No tak to wygląda. Dobra, ja się tu muszę nauczyć kasować te zegary. Czyli Musisz ten kwadrat przycisnąć go, przycisnąć. przytrzymaj.
O, i już, pokasowane od rozruchu. Od rozruchu. No to ruszamy. Tutaj mamy jeszcze ładowareczkę indukcyjną. No i mamy tu już ustawione teraz na Android Auto. I dzisiaj będzie inna trasa, będą inne widoki. Popatrzcie, jak przepięknie tam widać Giewącik. Jedziemy teraz w kierunku Kościeliska i Czarnego Dunajca. Jak na razie 12 minut, 2 km. Także szału nie ma. Dzisiaj korki, koniec ferii, ale jakoś tam zajedziemy. Pierwsze wrażenia zza kierownicy. No jakoś tutaj nie mam o co oprzeć kolana. Taki mam tutaj lekki dyskomforcik. No i popatrzcie, ile tu jest ludzi na Szymoszkowej. No ale nie ma co się dziwić. Nosal zamknięty, Gubołówka zamknięta. Niezgoda rujnuje. No i Szymoszkowa zyskuje. No, nawet mi się zrymowało dzisiaj. Teraz taki tutaj duży próg. No fajnie przez ten próg to auto przejechało, nie powiem. Podoba mi się to, ale to mi się podoba. Parę miesięcy temu tam byłem na Giewoncie. To jest piękny widok. Zapachów z zewnątrz nie czuć. Natomiast to, co teraz czuć, to to, że stoimy. Koreczek. Za chwilę będzie Dolina Chochołowska. Po 11 km i 26 minutach mamy 18,4 kWh na 100 i 26 na godzinę średnia. Pół godziny mamy jeszcze godzinę 37 i 100 km. Normalnie nie ma autoholda, ale jak tak klepnę jeszcze raz w hamulec, to autohold się zrobi. Bardzo mi się podoba, że na co dzień auto pełza, a jak chcemy, to klepniemy jeszcze raz i mamy autohold. Po prawej termy chochołowskie i tutaj mamy taki częściowo zabrudzony, częściowo mokry asfalt. No i startowałem, but w podłogę i trakcja tutaj działa bardzo fajnie, czyli gdzieś tam musiał troszkę mocy przyciąć, ale nie było to takie totalne stracenie mocy, tylko tak próbował na granicy przyczepności, ale się odpychać. Myślę, że fajnie to zrobione. Ja nie lubię takich aut, które jak tylko poczują jakikolwiek uślizg koła, to tracą na dłużej, nieokreślony moment całą swoją moc. Tutaj to jest tak zrobione nie zero-jedynkowo, tylko na bieżąco reguluje sobie siłę napędzania przednich kół, tak żebyśmy jak najszybciej się rozpędzili. I tak trakcje powinny być robione. No i teraz ustawiłem rekuperację na auto i powiem, podoba mi się to, bo jak się zbliżyłem do auta przed nami, no to zaczął mocniej odzyskiwać, a tak sobie po prostu płynie samochodzik. Fajna opcja. I będziemy kończyć odcinek drogi szybkiego ruchu. Tutaj można było jechać 120 i parę razy tak jechałem. Wrażenie bardzo fajne. Tu jest komfort akustyczny przy takich prędkościach rzędu 120 na godzinę. Jest fajnie auto wyciszone, fajnie się prowadzi. Takie czuję się, jakbym swoim jechał, a nie w każdym aucie to mi się udaje. Udaje się w tych autach, które są po prostu fajnie zrobione, jeśli chodzi o układ jezdny, kierowniczy. Taki w sam raz. Jeśli miałbym go porównać do Kia Niro, no to jest tutaj ciszej i jest tutaj bardziej komfortowe zawieszenie, a prowadzi się też bardzo przyzwoicie. Pasażerowie nie wytrzymali, muszą skorzystać z toalety, więc zepsujemy tutaj nasz czas przejazdu. Nie chcę tutaj wyłączać auta, bo skasowałem od rozruchu i się boję, że mi się przekasuje ten licznik, więc będziemy tutaj chwilę czekać. Godzinę 44 mamy na ten moment. 88 km i zużycie to 13 kWh na 100. Średnia na ten moment to 50 na godzinę. Tutaj jedziemy generalnie w tempie Google'a, dalej nam pokazuje 14:40. Tutaj mamy zieloną nalepkę, żeby było wiadomo, że jedziemy po Niemczech elektrykiem, a pod naszą polską naklejką z rejestracją mamy podpis Daimlera, tak? Dobrze myślę? Tak. To co trzeba zrobić, żeby taką zieloną naklejkę mieć? No bo rozumiem, że w Niemczech do miasta tylko z taką naklejką można wjechać, W tak? dużych miastach. W małych miastach jeszcze nie. W Polsce możemy ją kupić około 60-100 zł kosztuje, a jak wjedziemy do każdego jakby serwisu danej marki lub wjedziemy do Dekry, czyli takie flagi Dekry, to są nasze przeglądy techniczne, to naklejka kosztuje około 5 do 6 euro. A Że jest trzeba jakiś znacznie dowód tańsze. rejestracyjny? Dowód rejestracyjny, nic więcej. Nic więcej, tak? Bo on powinien sobie sprawdza, jakie to jest normy spalania i wedle tego daje nam naklejkę określoną. No to dobrze wiedzieć. Jak będę się wybierał do Niemiec, to gdzieś tam zobaczę flagę Dekry, to szybciutko po naklejkę za 5 euro podjadę. Tak, bo i też, a jak do salonu, to trzeba do salonu danej marki. Aha. Bo jak jest, jakby był jakby niemiecki dowód, to można z jakimkolwiek, a jednak tak to oni wolą, żeby pojechać do marki, bo łatwiej kupić. I bardzo dobrej jakości widok z kamery jest. Petarda.
To pytanie ostatnie. Wyobraź sobie powrót, kupiłbyś jeszcze auto spalinowe? Na chwilę obecną nie. Jakby bardzo mi się podoba jazda płynna, której nie uzyskam. Jakby na chwilę obecną nie wyobrażam sobie, żebym miał wsiąść z powrotem na stałe w samochód spalinowy, tak mój osobisty. No i dzisiaj taka niestandardowa trasa, dużo korków, jeszcze 2 postoje. Reasumując, 2 godziny 8 minut, 107 km i 13,4 kWh na 100 zużyliśmy. Średnia nam wyszła 50 na godzinę. W akumulatorze pozostało jeszcze 290 km. I teraz jeszcze tutaj jazda 92%, ogrzewanie i chłodzenie pokazuje nam 0, inne odbiorniki 8%. O ogrzewanie chodziło. A o ogrzewanie chodziło, mieliśmy tu cały czas ciepło, więc nie wiem skąd wziął to ciepło, skądś wziął. Mniejsza o to. Ile mamy procent w akumulatorze? Jeszcze byśmy tylko gdzieś tu zobaczyli, jak to się tu popatrzeć da. A w akumulatorze pozostało nam jeszcze 77%, także całkiem dobrze. 23%. 23% na dojazd tutaj z Zakopanego zużyliśmy. Na zewnątrz aktualnie 12,5 stopnia. A my co? Będziemy się żegnać. Ja jak zawsze na koniec bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Do zobaczenia. Dzięki jeszcze raz. Cześć, cześć. Taki genialny patent. Kamera jest schowana pod znaczkiem i się nie brudzi.